Cześć, jestem Bartek ze Skalnika. Dzisiaj przygotowałem dla Was materiał o tym, co zabieram na wyjazdy kilkudniowe. Zapraszam. Wyjazd kilkudniowy wymaga dość dużej ilości sprzętu. Podstawowe rzeczy nie różnią się niczym od tego, co zabieram na wyjazdy jednodniowe. Możecie sprawdzić sobie to w filmie tutaj. Wyjazd wielodniowy różni się przede wszystkim tym, że mamy noclegi. W związku z tym będę potrzebował czegoś, na czym będę spał. Przede wszystkim czegoś pod siebie, maty, karimaty, materaca. Różnice między tymi produktami możecie zobaczyć w jeszcze innym filmie. Następnie potrzebuję śpiwór, być może namiot lub hamak, w zależności od tego, jak zaplanowałem swój wyjazd. Jeżeli wiem, że po drodze będą wiaty, schroniska, być może wystarczy mi sam śpiwór. Jeżeli będę spał na dziko, zabieram tarpa lub namiot. Druga kluczowa różnica między wyjazdem krótkim a długim to ilość potrzebnego jedzenia oraz zestaw do gotowania. Jeżeli chodzi o jedzenie, na dłuższe wyjazdy zabieram lioflizaty, dlatego że mało ważą i dostarczają dużo kalorii potrzebnych podczas długiego marszu. Jeżeli chodzi o gotowanie, to mam dwa sposoby. Pierwszy, w którym zabieram kuchenkę małą, potrzebuję wtedy jednak osobnej menażki, garnka, żeby zagotować wodę. Drugie rozwiązanie, które na długich wyjazdach ja preferuję, to kuchenka ze zintegrowanym garnkiem tego typu. Pozwala ona zagotować wodę szybciej, zużyć mniej gazu i nie potrzebujemy dodatkowej menażki. Dodatkowo na dłuższych wyjazdach potrzebuję więcej gazu, będę więcej gotował, dlatego nie używam butli 100-gramowej, tak jak podczas krótkich wyjazdów, tylko 200-400 gramowej. Dodatkowo zabieram sporka, żeby mieć czym zjeść wygodnie liofa. Trzecia rzecz, jaka według mnie wyróżnia długie wyjazdy, to większa potrzeba higieny. W związku z czym zabieram kosmetyczkę z wyposażeniem. Mam także ręcznik szybko sknący, który pozwoli mi się wykąpać w jeziorze lub po prostu wytrzeć po kąpieli. Dodatkowo na długie wyjazdy zawsze zabieram sandały. Dlaczego sandały, a nie klapki? Dlatego, że są wielofunkcyjne. Mogę odpiąć sobie tył i zrobić klapki pod prysznic, na przykład w schronisku. Mogę po długim marszu zdjąć ciężkie buty i zmęczone stopy włożyć w takie sandały, stosując je jako kapcie. Ostatnie zastosowanie, jakie ja widzę dla sandałów, to przekraczanie rzek. Buty nie chciałbym, żeby mi zamokły, dlatego jeżeli muszę przekroczyć rzekę, zakładam sandały i w nich suchą stopą, powiedzmy, przekraczam rzekę. Ostatnie rzeczy, jakie zabieram na dłuższe wyjazdy, to większa ilość ciuchów. Lubię mieć jedną koszulkę z merino do chodzenia, a drugą w praniu, w suszeniu, także zabieram je przynajmniej dwie. Dodatkowo ciepłe ciuchy, skarpetki na zmianę, bielizna, to wszystko wkładam do plecaka. Jako że używam nawigacji na wyjazdach, zabieram także powerbanka, z którego będę mógł naładować czołówkę czy moją komórkę. Ostatnia rzecz to rep. Zawsze mam ze sobą kilka metrów takiej linki, żeby móc na przykład wysuszyć mokre rzeczy albo na przykład zawiesić hamak. Jak widzicie, sporo zebrało się tych rzeczy, które trzeba zabrać na wyjazd kilkudniowy. Jak to wszystko upakować? No do plecaka. Ja wybieram na takie wyjazdy plecak 50-65 litrów. Konkretnie wybrałem ostatnio Baltoro 65, który wystarcza mi, żeby zapakować wszystkie rzeczy na wyjazd kilkudniowy. Pamiętajcie, żeby taki plecak dobrze wyregulować. Jak to zrobić, opowiem Wam o tym Sławek. Ja tymczasem się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym filmie.